Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, nazywam się Mateusz Kusznierewicz i zapraszam Was na Longevity Walk. Tak, moi drodzy, to jest spacer, w którym idziemy po zdrowie, ale nie zdrowie tylko tu i teraz, tylko z myślą o przyszłości, o takim długim, zdrowym życiu. I moi drodzy, dzisiaj mam dla Was super temat i świetnego gościa. Doktor nauk medycznych Anna Modelska-Ziółkiewicz. Witam serdecznie, witam. Moja wielka przyjemność. Mateusz mnie wziął na piękny spacer, gdzie wszystko kwitnie, uśmiecha się do nas. Bądźcie z nami, jest super. Ja myślę, że to mogłoby nam wystarczyć na cały, nie tylko dzień, albo tydzień, mieć takie fantastyczne wejście w dzień, jakie nas powitałaś, ale bym chciał, żebyśmy jednak pogadali o tym, w czym się specjalizujesz. Czyli dzisiaj, moi drodzy, będzie o mikrobiomie. Wiecie, co to jest mikrobiom? No, możemy wyjaśnić? Możesz powiem opowiedzieć? Wam, że to jest moja ekstra specjalizacja, bo jest to niezwykle ekscytujące i każdy z nas, niezależnie czy jest chory, czy jest zdrowy, powinien się tym zająć. Co to jest mikrobiom? No to jest zestaw mikroorganizmów, które zasiedlają określony teren, czyli nasze całe ciało, wszędzie mamy pełno bakterii, wirusów, grzybów, archeonów, które w zależności od umiejscowienia różnią się zestawem. A dzisiaj opowiemy o mikrobiomie jelitowym, czyli Mateusz, ile metrów ma jelito? Wiele metrów. Kilka kilometrów? 8. 8. Ile by było 8 Mateuszów? 4,5 Mateusza. 8 metrów? 8. Tu w naszym brzuszku mamy takie metry jelita, które są zasiedlane przez bakterie, przez grzyby, przez wirusy, przez tak zwane archeony. I one tworzą określony zestaw, który nazywamy mikrobiomem jelitowym. Są to biliony bakterii, biliony mikroorganizmów, które opłaszczają jaką płaszczyznę jelita? Tą zewnętrzną? Wewnętrzną. Przepraszam, wewnętrzną. Ale jak rozłożymy to jelito na powierzchni, to będzie powierzchnia kawalerki. Wyobrażacie to sobie? I co mówimy? Jeżeli jest to 200 metrów kwadratowych, a skóra ma 1,5 metra kwadratowego, o czym mowa? Czyli jelito ma wielki kontakt z otoczeniem i musimy o to bardzo dbać. Czy ten mikrobiom, który tam funkcjonuje w naszym jelicie, czy to jest jedyne miejsce, w którym należy teraz się skupić, czy są także inne rejony naszego organizmu, w którym, nie wiem, na przykład żołądek, wątroba, w którym także ten mikrobiom występuje? Bakterie mamy wszędzie, ale jelito to jest nasz taki drugi mózg. Tak. To jest rdzeń naszego zdrowia, czyli zestaw bakterii, jaki tam mamy, upraszczając, odpowiada za to, jaką mamy odporność immunologiczną, czy mamy nawracające infekcje, czy często chorujemy. I 80% układu immunologicznego jest w jelicie. Możesz to sobie wyobrazić? Niesamowite. I określone bakterie aktywują te komórki immunogenne, które przenoszą drogą krwi te informacje do wszystkich obszarów w Twoim organizmie, gdzie masz śluzówkę. Tak. A gdzie masz śluzówkę? No, w przełyku, w tych... Nos, gardło, Tak jest. uszy, układ moczowy. Tak, również. U kobiety pochwa, macica, to jest wszystko śluzówka. I wyobraź sobie, że jelita są za to odpowiedzialne. No i wyobrażam sobie, jak nie działają w sposób odpowiedni, co się wtedy zaczyna dziać. Tak. To najpierw może pomyślmy, jakbyś mogła powiedzieć, jak bada się mikrobiom. Jakie badania trzeba przejść? Czy to jest pobranie krwi, czy może
jakiś inny wymaz, który... A jak myślisz? Krew. Robiłeś to? Tak. Krew? Nie. Nie. Jeszcze coś lepszego. A, dwójka. No, Dwójeczka. tak. Okej. No tak, bo przecież kiedy Mateusz przyszedłem... przeszedł przez tą analizę, to później opowiem o wynikach, ale jest to zebranie stolca jednorazowe i to nam wystarczy, żeby zbadać wszystkie kwasy nukleinowe, DNA, RNA, mikroorganizmów, które żyją w naszym jelicie. Jest to niezwykle dokładna analiza, która pozwala nam dokładnie zdefiniować to, co mamy w obszarze jelita. A tam, jak sobie wyobrażasz, taka rura, to tam bakterie się biją, nie? Bo każda chce mieszkać. Czyli wiesz, nie zasiejesz trawy na całym obszarze, jak tu w parku, zostaną puste miejsca, co wyrasta? Chwasty. No właśnie, i co robimy? Chwastobójczym środkiem. Co się dzieje? Chwasty znikają, za jakiś czas znów rosną. Tak. A jak posiejesz tam trawę, to chwasty przestaną rosnąć. Tak. Czyli naszym zadaniem, jak widzimy, że mamy dziury, mamy niedobory, mamy niedosyty bakterii dobrych, musimy to naprawić. Porozmawiajmy chwilę jeszcze o wynikach badań, bo rozumiem, że każdy może takie badanie zrobić, prawda? Tak, oczywiście. Jak słyszymy już, chyba zdajemy sobie sprawę, jest niesłychanie ważne, bo to wpływa na naszą energię, naszą odporność. Zresztą zaraz zapytam, jak mikrobiom wpływa na naszą fizyczność i także na naszą psychikę. Ale to za chwilę. Natomiast jeszcze chwilę o badaniach. Czy te badania, ta dwójeczka, nazwijmy to, badania KAU, idą do takiego samego laboratorium, jak idzie próbka krwi, czy to jakieś inne, że tak powiem, ambulatoria Tak, to się są tym zajmują? specjalistyczne laboratoria. Tak. Także nasze centrum współpracuje ze specjalnym laboratorium, które jest wykwalifikowane w prowadzeniu takich badań. To jest polskie laboratorium? Niemieckie. Niemieckie, okej, dobra. Raz na jaki czas warto zrobić takie badania i dalej jeszcze od razu zapytam, jeżeli taki wynik badań się dostaje, to rozumiem, że on bardzo ważne, żeby skonsultować, prawda? Także można to z Tobą skonsultować? Tak, oczywiście, tak. Warto skonsultować, ponieważ co jak co dla laików, a nawet dla lekarzy, to są rzeczy trudne. Także warto się skontaktować ze specjalistą, który ma tą wiedzę, ponieważ no, jest to trudna sprawa dla osoby, żeby wiedziała te nazwy wszystkich bakterii, jakie mają funkcje. Także warto porozmawiać o tym. Jak często należy takie badania Twoim zdaniem zrobić? Więc powiem Ci, Mateuszu, że jak robimy badanie i wprowadzamy prebiotykoterapię, probiotykoterapię, zmieniamy dietę, no wszystkie modyfikacje, które nam są potrzebne, żeby odbudować mikrobiom, 2 lata. No. Także długo czekamy na regenerację. To jest przykład, jak weźmiesz antybiotyk. Brałeś kiedyś antybiotyk? Brałem, tak. No, do 4 lat regenerujemy mikrobiom. Wyobraź Serio? sobie, tak. To jest coś niebywałego, jak wiele czynników, z których korzystamy, niszczy nam mikrobiotę i to jest bardzo ważne. Czy z wyniku badań, które przeszedłem, wyszłoby, że w przeciągu ostatnich 4 lat brałem antybiotyk? Widać byłoby to? Nie, bym widziała tylko, że są zaburzenia, jest dysbioza jelitowa, czyli brakuje Ci pewnych bakterii, ale nie umiałabym Ci powiedzieć, że spowodował to antybiotyk. Jasne. Bo może być to złe życie, może być to alkohol, używki, przemęczenie, złe jedzenie, konserwanty, metale ciężkie, zanieczyszczenie powietrza, Tak. stres. To jest wszystko w zasadzie przyczyną tworzenia się nieprawidłowości
mikrobiocie jelitowej. Teraz porozmawiamy o przyczynach i efektach dbałości albo niedbałości o mikrobiom, ale najpierw bym chciał się Ciebie zapytać, bo myślę, że to nie tylko mnie, ale wszystkich tutaj zainteresuje, na co wpływa mikrobiom w naszym życiu, w naszym zdrowiu fizycznym. Zacznijmy od fizyczności. Wszystko. Na siłę, na masę mięśniową, na skórę, na funkcjonowanie narządów wewnętrznych, jak wątroba, jak trzustka, na działanie gruczołów endokrynnych, tych odpowiedzialnych za hormony, za metabolizm węglowodanowy, czyli gospodarka glukozowo-insulinowa, za lipidy w naszej krwi. Wystarczy? To jest coś niesamowitego. No. To jest, z tego co słyszę, to nie ma nic równie ważnego w naszym życiu jak mikrobiom, w naszym Tak. zdrowiu. I to jest niesamowite też. Nie wiem, czy macie też taki już wniosek i obraz, drodzy powerwalkerzy i powerwalkerki, że ten mikrobiom to powinien być naszym oczkiem w głowie. O niego powinniśmy bardzo No zadbać. tak, tak. Wspomniałeś o metabolizmie, a to jest coś, co wiele osób bardzo interesuje, czyli w jaki sposób można przyspieszyć ten metabolizm, chociażby chcąc zrzucić zbędne kilogramy, ale niektórzy też potrzebują trochę zwiększyć swoją masę. I powiedz mi, w jaki sposób ten metabolizm można by było podkręcić, albo w którym kierunku co zrobić, żeby był lepszy, działał na lepszych obrotach? Tutaj mówisz o metabolizmie, który jest jakby skutkiem działania wielu elementów, Mateuszu, prawda? Diety, ćwiczeń, prowadzenia stylu życia, a ten element probiotykoterapii jest istotnie ważny, prawda? Doprowadzić mikrobiotę jelitową do optymalnego stanu. Czy jest jakiś idealny mikrobiom? Nie, każdy z nas ma inny mikrobiom, prawda? Mamy psy, to mamy w jelitach bakterie naszych zwierzątek również, O, prawda? proszę. Także trudno powiedzieć o idealnym mikrobiomie, choć w leczeniu chorób, przykładem jest choroba Parkinsona, jednym z elementów terapii jest przeszczep kału. Kał. Czyli znów widzimy, że mikrobiom ma oddziaływanie na neurodegenerację. Czyli Alzheimer już wchodzi w grę, Tak. Parkinson, depresja, choroby dwubiegunowe, schizofrenia. Też doszukują się naukowcy problemów w składzie mikrobioty jelitowej. Niesamowite. Ludzie otyli Tak. mają inną mikrobiotę niż ludzie szczupli. Okej. I też są takie koncepcje, żeby przeszczepiać kał ludzi szczupłych ludziom otyłym. Niesamowite. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Jeszcze alergie, autoagresję, wiesz, pełno okazuje się chorób jest związanych z mikrobiotą jelitową. Bardzo, bardzo ciekawe. Powiedz, czy są jakieś jakby takie szczegóły, które mogłabyś dać, albo wskazówki, jak mikrobiom nasz i co w tym mikrobiomie moglibyśmy tak dosyć szybko na niego wpłynąć, żeby przyspieszyć nasz metabolizm? Na pewno spójrzmy na swój styl życia, bo zawsze zaczynamy od tego, prawda? Spanie, to co mówili przede mną tutaj koledzy. Na Dobra longevity dieta. walkach, tak? Tak, Tak. tak. Joanna mówiła, później powtarzali to jeszcze, o tym, że ruch umiarkowany, dieta, wysypianie się, to jest podstawa. Wybór diety, prawda? Dobrej jakości jedzenie, nie te z konserwantami, Tak. prawda? Bo teraz jest tendencja, że jedzenie jest podłej jakości. Także trzeba troszeczkę trudu, żeby zaopatrzyć się w dobre jedzenie. Tak. I też więcej nieco więcej kosztuje.
Chociaż myślę, że można znaleźć też w przystępnej cenie produkty o dobrej jakości, tylko trzeba trochę więcej na to czasu poświęcić. Mateuszu, ludzie za dużo jedzą. Jakby kupili mniejszą ilość dobrej jakości, byłoby to samo. Cenowo. A to jest bardzo, bardzo ważne myśl i stwierdzenie. Podpisuję się pod tym. Powiedz, jak mikrobiom wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Powiem Ci, że zdefiniowano mikrobiotę neuroaktywną. Takie bakterie, które są odpowiedzialne za produkcję neuroprzekaźników. Serotonina, neuroprzekaźnik radości. Tak. 80% serotoniny jest produkowana w jelicie. Wyobrażasz to sobie? Jak to jest ważne? To są wszystkie leki antydepresyjne bazują na podwyższaniu tego neuroprzekaźnika w połączeniach nerwowych. A tu proszę, zacznijmy od mikrobioty. Intelekt, sprawność, koncentracja, pamięć. To wszystko jest związane z mikrobiotą. Czyli można by powiedzieć, że te słynne już jelita, które często nazywane są drugim mózgiem, czerpią swoją siłę i energię z tego, jak one funkcjonują i jak one tam się mają pod względem właśnie przede wszystkim mikrobiomu, prawda? Tak. Bo jeżeli spojrzysz na barierę jelitową, to masz 3 warstwy. Taki drobniutki nabłonek jelitowy, czyli warstwa pojedynczych komóreczek, pełno bakterii i śluz przez nie wytwarzany. I one kąpią się w tym śluzie. I to wszystko. Okay. I nie masz teraz tych bakterii, nie masz śluzu, zostaje Ci tylko nabłonek, który jakby tworzą pojedyncze komóreczki. I teraz mówimy o szczelnym jelicie. Jest pełno bakterii, jest ten śluz, jest nabłonek. Przez taką barierę przejdzie Ci pojedynczy aminokwas, pojedynczy cukier prosty. Nic więcej. Małe, neutralne cząsteczki, które przez organizm są bardzo dobrze odbierane i organizm sobie buduje swoje tam białka, cukry złożone. Ale weźmy teraz, nie mamy bakterii, nie mamy śluzu. Co się dzieje? Rozszczelniają się połączenia ścisłe między komórkami. Czyli z tych drobnych strumyczków robią się wielkie szczeliny, rzeki. Okay. Nie? Wielkie rzeki górskie. To tak wiesz, ze strumyczka wielka rzeka. Tak. I co wtedy? Nie musi być trawiony twój pokarm do ostatecznych cząsteczek aminokwasów. Przez takie rzeki przepłyną też łańcuszki peptydowe, białka tego produktu, a to już organizm nie przepuści. To już dla niego, dla układu immunologicznego jest to ciało obce. I zaczyna się reakcja zapalna polegająca na produkcji przeciwciał IgG, które przyłączają się do tych drobinek i tworzą się kompleksy immunologiczne. Wchodzimy teraz w zjawisko jelita przesiąkliwego, które ma bardzo dużo ludzi. I okazuje się, że produkty, które jedzą, alergizują ich. Czyli przez powstawanie tych kompleksów immunologicznych, czyli wyobraź sobie, zjesz jajecznicę z 5 jaj, a jajo, białka jaja cię alergizuje, bo masz jelito przesiąkliwe. Przechodzą te białka z tego jaja, tworzy się mnóstwo kompleksów immunologicznych, które sobie płyną z krwią. Dochodzą do tych drobnych naczyniek włosowatych, które są wszędzie, w mózgu, w skórze, w mięśniach i wywołują odczyny zapalne. 4 dni po zjedzeniu takiego czegoś, a wiesz, że ty masz alergię na jaja. Tak. No właśnie, dlatego teraz ci opowiadam, co cię czeka. Zaraz przejdziemy do wyników moich badań, ale tak, już teraz z dużą uwagą słucham tego, co mówisz. I co się dzieje? Jak te odczyny zapalne powstają, one nie powstają od razu, nie? Bo potrzeba czasu, nim te
kompleksy się utworzą, im przepłyną tam, gdzieś tam się usadowią. Zaczynasz czuć osłabienie, takie dziwne, niespecyficznie, inaczej. Przymglenie mózgowe, ból głowy. Brak koncentracji. Tak, nalany taki jesteś, tak. brzuch taki opuchnięty, wysypki skórne, bóle mięśni, bo też są odczyny zapalne, bóle stawów i człowiek nie wie, no zaraz, po czym? No właśnie. A ty zjadłeś 2 dni temu bułeczkę, a masz uczulenie na pszenicę, Tak. na pszenicę orkisz, na żyto. Czyli możesz to odczuwać, a że nie wiesz, jaki produkt cię uczula, no to sobie jesz codziennie, a to jajeczko, a to bułeczkę Nieświadomie. i jesteś cały czas raz lepiej, raz gorzej. Tak. Dopiero odstawienie tych produktów, oczyszczenie organizmu, odczekanie kilka dni Tak. powoduje, że się zaczynasz czuć lepiej. Mogę góry przenosić, jak ja to często mówię. To jest niesamowita różnica i powiem Wam, że wcześniej byłem nieświadomy tego wszystkiego, ale dzięki badaniom, które właśnie zrobiłem tutaj Longevity Center i także o tym, o czym mówisz, nagle, no nie może, że olśniło mnie, ale w końcu się konkretnie dowiedziałem, co robię dobrze, a co powinienem zmienić w swoim stylu życia, odżywiania, snu, aktywności, chociaż z aktywnością akurat u mnie to nie ma żadnego problemu. Masz, Aniu, szeroki, że tak powiem, wachlarz, nie, to nie jest dobre, takie duże spektrum wyników. Możesz porównać wyniki różnych ludzi, którzy przychodzą tutaj do Longevity Center, żeby zbadać się. Powiedz, jak to z grubsza wygląda, które z twojego punktu widzenia. Oczywiście nie wchodząc w szczegóły, no bo dotyczy Was tajemnica zawodowa, prawda, lekarska. Natomiast masz pewno taki obraz, co działa dobrze, co działa słabo. No, chociażby na podstawie moich wyników. Możemy już na koniec tutaj jakby dać innym taką fajną dawkę informacji i wskazówek na podstawie właśnie wyników, które widziałaś moje, ale także i innych osób. No powiem Ci, Mateuszu, że jak był rok 1996, Stare, dobre czasy. patrzyłam w telewizor i byłam dumna, byłam zauroczona Tobą. I w życiu nie myślałam, że kiedyś będę zauroczona Tobą jako pacjentem, jako osobą, którą badamy. Czym zasłużyłem? Nie wiem, to sądzę Twoja filozofia życia, którą wszyscy czytają. Mój brat jest zachwycony i zawsze mówi ta pasja, cel, kochać kogoś. Tak. I on jest tym zachwycony Okej. i zawsze mi to powtarza. Tak. Czy jesteś czytany? Twoje myśli, Twoja filozofia, czyli stan ducha, stan Twojego umysłu pozwala na to, że żyjesz w takiej harmonii. Harmonia jest dla nas najważniejsza. W zasadzie ten mózg jest podstawą, a Ty nie wiem, masz dobre jedzenie, masz ruch, masz miłość wokół, masz dobre ustosunkowanie do świata, nie złościsz się, nie Ja się nie złoszczę? złościsz się? Złoszczę się. Może nie widać tego na zewnątrz, bo jestem introwertykiem, ale tak, mam dużo takich, ale Ma takiej dobre pozytywnej oczy, ma bardzo dobre oczy, widzę. Pozytywnej. Łagodne, uśmiechnięte, to nie Tak. jest pozytyw. Tak. Nie, to nie jest chora złość, to nie jest ta negatywna, to jest ta, można by powiedzieć, pozytywna, bo jak człowiek chce trochę rzeczy fajnych w życiu zrobić i też dać innym, no to wiesz, jak stoi coś w miejscu albo przeszkoda się pojawia, to się pojawia złość, a od razu jak się pojawia złość, to wiesz co masz? Dodatkową siłę Tak. w sobie i energię, No, ale to jest adrenalinę. na chwilę, Wiem. to jest na chwilkę. Ale jeżeli mamy dobry mikrobiom, to od razu też długo możemy i daleko No zajechać. właśnie, i powiem Wam, jak zobaczyłam mikrobiom Mateusza, a widzę ich tych wyników bardzo dużo, byłam autentycznie zauroczona. Co ten człowiek robi, że ma tak wspaniały mikrobiom? To się zdarza raz na kilkaset osób, żebym widziała indeks dysbiozy 10, czyli Co to jest takiego? to jest
jakby stopień nieprawidłowości w składzie i w ilości bakterii, które kolonizują twoje jelito, jest bardzo niski. Okej. Bioróżnorodność jest piękna, czyli widać, że nie jesz tylko zupy pomidorowej codziennie, tylko zmieniasz produkty Wiesz, w co często diecie. mówię i zresztą mówimy to tutaj na Powerwalkach. Staram się, żeby moje talerze wszystkich posiłków, śniadań, obiad, kolacji były, chociaż kolacji staram się nie jeść zbyt późno, były kolorowe. Jak zadbam o to, żeby talerz był kolorowy, to jedyne teraz mam wyzwanie, bo z badań wyszło, że powinienem ograniczyć ilość jajek, a ja uwielbiam omlety warzywne. No. Rano po prostu jakiś zrobi, wiesz, ze szpinakiem, z pomidorami, z pestkami dyni, takiego omleta. Polecam Wam, jak jajka Wam nie szkodzą, to jest po prostu bajka. Jedzą to nie tylko ja, ale i dzieci. To jest po prostu coś fantastycznego. Więc talerz kolorowy polecam. Musisz podać przepis wszystkim. Może lepiej, żebym nie ja podawał, bo się wszyscy otrują, ale na pewno zapytam Izę. Więc to są takie rzeczy. I jedna ciekawa rzecz jeszcze, i to zdrowy nawyk wprowadziłem w sierpniu. Ciekaw jestem, jak skomentujesz tą zmianę, którą wprowadziłem w swoim życiu. Bo ja przez lat wiele miałem problem z seafoodem. Tak. To od Maćka Filipkowskiego, który serdecznie pozdrawiamy. Który zresztą Maćku. tutaj też przychodził do Was i chyba mam nadzieję, że nadal przychodzi do Longevity Center. Mówił, mam problem z seafoodem, czyli I see food, czyli wiesz, widzę jakieś jedzenie, które leży na stole. Tak. I sięgam po to. Czy to jakaś przekąska, czy paluszki, czy Tak. wiesz, biszkopty, czy nawet nazwijmy to zdrowa przekąska. Ale co się okazuje, bo to też dowiedziałem się, że nasze jelita, o których dzisiaj tak dużo mówimy, potrzebują spokoju pomiędzy posiłkami. Tak. Po co? Po to? No właśnie, powiedz po co. Mamy tam takie szczoteczki. Psik, psik. One muszą wyczyścić jelitko. Potrzebuje jelito regeneracji, Okej. żebyśmy nie podjadali non-stop. Tak. Czyli jelito potrzebuje tak samo jak my snu na chwilę. Także nie jemy w nocy, zdarzają się wyjątki. Tak. A tak też powinniśmy zjeść, dać tam godzinkę, półtorej do 2, spokój. Tak? Nie robić ciągle. I tam jest taki system szczoteczkowy, który sobie czyści te jelitka i wtedy musi mieć na to przerwę w jedzeniu. I co się dzieje w trakcie takiego oczyszczenia? Czy to jest oczyszczenie całych jelit do czysta i żeby nie było złogów, ale czy tam, ja słyszałem też, że jest potrzebna energia w jelitach, nawet ta energia elektryczna. Tam Pewnie, ten mikrobiom napięcie, prawda? musi być, tak, musi być do wchłanianie tych substancji odżywczych dokonane, prawda? Musi się dokonać trawienie do końca. Wiesz, no dużo tam wszystkich procesów musi zajść, które potrzebują na to spokój. Jak my ciągle coś dorzucamy, ciągle nie mówiąc już o tym, że walimy ciągle tym wzrostem glukozy we krwi, jak dojadają słodkie, prawda? Tak. No to ta glukoza i ta trzustka znów wywala tą insulinę. Wiesz, to są ciągłe huśtawki, które prowadzą u osób predysponowanych do nieprawidłowości cukrzycowych. Także jak najbardziej możemy dać odpoczynek jelitom przynajmniej godzinę do 2 między posiłkami. Ja nawet sobie poobiecałem, że to będą 3 godziny. Ojejku, No, to już na koniec. to już ekstremalny. Tak? No 3 jak nie, jest dobrze. Sądzę, że jest okej. No tak staram się, jak śniadanie jem o 7, to około 11 już decyduję się na jakąś sałatkę albo zupę. Około 15:30, 16 jem, czasami 17 ten główny, duży posiłek, taki nazwijmy to obiad. Czasami, jeżeli mam zbyt małą ilość tych kilokalorii, czyli w ogóle całej energii, którą przyjmuję w pożywieniu, za małą, bo potrzebuję około 3700, tak jak dzisiaj, po dzisiejszym spacerze myślę, że tak będzie, no to jeszcze coś, może nie na samą noc, tylko pod wieczór jeszcze też coś zjem. Ale to jest taki jakby mój pomysł. Aniu, na sam koniec miałbym prośbę, żebyś powiedziała nam i dała przestrogę, bo myślę, że to z nami zostanie wszystkimi. Co tak naprawdę źle wpływa, ma zły wpływ na nasz mikrobiom w organizmie. Daj takich, nie wiem, 3, 4, 5 rzeczy, które faktycznie strzelają w kolana. Objadanie się złym jedzeniem, otyłość, brak ruchu,
i pesymizm. Proszę. W telegraficznym skrócie, ale do kości. Do kości. Super. Cieszmy się teraźniejszością, jest pięknie. Chodzę sobie z Mateuszem, jest cudny park. Nie myślimy, co było, co będzie, tylko się tutaj skupiamy na pięknej chwili, Tak. która ma przysparzać nam tylko radości. I tak róbmy. Cieszmy się chwilą, nie lękajmy się i mikrobiom się też poprawi. Ale proszę, przyjdźcie do nas, bo też jest specjalistyczna terapia. Ja wiem, że probiotyczne bakterie są i w jogurcie, i w ogórkach kiszonych, ale żeby zjeść ekwiwalent jednej saszetki w ogórkach, to trzeba 6 słojów zjeść. To jest bardzo dużo. Otworzyłem szeroko oczy z tego, co słyszę. Czyli lepiej tą saszetkę. Tak. A nasza cywilizacja, zanieczyszczone powietrze, nie da nam się odizolować od tego, powodują, że każdy z nas ma tą dysbiozę. Także warto wprowadzić probiotyki, prebiotyki, odpowiednie jedzenie, które żywi bakterie, żeby dbać o te jelita codziennie. Bierzesz probiotyki? Nie biorę probiotyków, a powinienem? Tak. Okay. Dzisiaj dostaniesz. To dzisiaj porozmawiamy o tym. Zaraz po naszym spacerze porannym idziemy do Longevity Center. Tam jesteśmy umówieni właśnie na rozmowę, konsultacje i zachęcam Was do tego też, żebyście zwrócili na to uwagę. Aniu, bardzo Ci dziękuję za świetny Longevity Walk. Moja przyjemność, było wspaniale z Tobą, Mateuszu. To jest przyjemne, prawda? Gadać i spacerować. Tak, tak. I łykać te promienie słońca i patrzeć na zieleń. Dokładnie. Coś pięknego. Tego Wam też życzymy i cieszymy się, że poszliście z nami na ten fajny spacer, przyjemny. Dużo zdrowia Wam życzymy. Myślcie o tym zdrowiu nie tylko tu i teraz, ale także na przyszłość. I jak ważne jest, dzisiaj już wiemy, cały mikrobiom w naszym organizmie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dzięki, Aniu. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki. Trzymajcie Wszystkiego się. dobrego. Cześć, pa. Pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem serii Longevity Walk jest Longevity Center. Partnerem strategicznym Power Walk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.